Jakaś mała rybka bierze. Cześć, cześć. Dobra. Spodzik na 7 metrów. Jak zwykle mam wrażenie, że to zdecydowanie dalej leci tym spodem niż ja łowię. Mam sobie poustawiane 7-8 metrów. Spod widzieliście był na 7. Tu jest jakiś... O, zatorski. Tą rybę oczekiwałem, żeby brały. Tego oczekiwałem, bo tutaj często były. 8 metrów na tę chwilę. Zobaczymy jak zwykle. Jak ja już będę miał na 100% pewne ustawienie, no to po lewej stronie zobaczycie informacje na samym początku filmu. Jakie były kordy, jaki był klips. Tu mam standard małże. Tym razem nie klasyczny głos, tylko klasyczny pop-up. I zobaczymy, na samą kukurydzę, wszędzie takie same, tu jest chyba troszkę inny haczyk, no. Także ja sobie jestem na cypelku, na którym dawno nie byłem. No, jak zwykle, nie? Informacje, jak ten film zobaczyliście na YouTubie, to znaczy, że miał sens. Także dobra, lecimy, zobaczymy. Dopiero co zanęciłem. A może będę musiał zmienić totalnie przynętę. I wtedy to jest zanęte, ale no to się okaże w trakcie. Dobra, to wracam przy sensownej rybie. Dobra, siedzi tu jakaś rybka na środku. Kolejna malutka. Ja nie wiem, czy ja nie będę musiał tu kombinować z jakimiś haczykami większymi niż te jedynki. Tak jak ostatnio chciałem, łowiąc tam przy okazji tego tutaj 9.5. Kombinowałem, żeby założyć większe, to i tak nie brały, chociaż... Aj, zwiała mi ryba. No, nie brały też może z tego powodu, tak jak mówiłem, no. Mogą brać takie kleszcze. Jak jest spot aktywny, to jakaś tam godzina jest tak jak teraz 10, 12, 13. Będą brania, ale będą mniejsze ryby. Jak jest spot aktywny, większe karpie wjeżdżają o innych godzinach niż te. Dobra, to czekamy. To ciekawe. Jak widzicie, biorą na ten jasny haczyk. Na czerwony na razie nic się tam nie wydarzyło. To jest ciekawe. Może wymyślę jeszcze jakiś konwik na spławik? Można byłoby, nie? Zobaczymy. Coś się tam wydarzyło na lewym zestawie. Dobra, na prawym w końcu. Chwilę temu też miałem taką 4-kilogramową. Ale na lewym ja zamieniłem sobie klips na chyba 12. Chyba na 12 i będę musiał testować te 12 metrów. Nieraz tak tu było łowione. Zobaczymy, nie? No, tak jak mówię, na pewno będziecie to mieli w informacji na samym początku filmu, ile ja tam w końcu ustaliłem. No właśnie, tak podskakiwało jak brzanka. No fajnie, fajnie, bo takie brzany już dają dużo lepszy zarobek niż takie małe karpie, nie? Dałem ten zestaw rzucony na 12 i co, od razu branie. Ile to czasu minęło, od kiedy ja zanęciłem? Zaczynałem mniej więcej o pierwszej 3-10 minut, może maksymalnie 10 realnego czasu. Ale rzuciłem jedną porcję. Branie jest dosyć, tak powiedziałbym, że nie jest najgorzej. Musiałbym chyba donęcić teraz. Dobra, ja sobie na razie wrzucę właśnie gdzieś w tych okolicach 11-12 teraz. Będę to testował. Spoda oczywiście schowałem, co nie jest oczywiste. Dobra, damy tutaj 11 powiedzmy. Ja sobie teraz będę testował też ten drugi klips. Ale widzę, że ta ryba, która siadła na tym, chociaż może jest większa, nie wydawała się. Trzeba będzie to sprawdzić. Zobaczcie, na 12 tutaj też jest brzana, ale fajnie. Kolejna taka 2-kilogramowa. No, tak jakby tu brzany brały dodatkowo do takich malutkich karpi, to przynajmniej bym coś zarobił. Dobrze, dobrze. Czekamy na więcej. Dobra, może tym razem coś będzie sensownego na tym kiju. Znowu tylko pospolity. I nie wiem, czy ja sobie klipsa na 6 metrów nie ustawię. Fajnie by było, jakby więcej tych... Ładny ten pospolity, ładne. Ale ja bym chciał więcej właśnie tych zatorskich, nie? A one tu różnie bywały.
Na 15 metrach też się łowiło i się to mówiło, o, tam na 35 metrów w tamtą stronę. Różnie to bywało. I zobaczcie, branie jest na 6 tak samo, nie? No i bądź tu mądry. Bądź tu mądry. Ustaw 6 czy 12 metrów. Może 15. To się zasugerowałem tą brzaną na tych 12, ale podkusiłem jakąś rybę. Może jeszcze haczyk bym zmienił? Dziś dla testu dać jakiś mniejszy haczyk na tym prawym, tam najmniej ryb bierze na tego blody czerwonego. Może tam jakąś taką 4 założyć, którą używamy na miedziaku. Może za chwilę faktycznie tego bata wyciągnę, pobawię się, może złowię jakiegoś fajnego karpia na te pelety małżowe. Zobaczymy, co mi się tam w głowie wytworzy. O, też jest jak zwykle, nie? Marudzić na zestaw, czy najgorzej bierze. Ten środek co chwilę temu wyszedł i teraz to co tu jest, to jest na tych 12. No niestety to są pospolite. Niby fajnie, że biorą, ale... No dobra, wolę je niż lustrzenie. Nie będę marudził za dużo. Ważne, że ryby biorą. Kolejny pospolity. Kolejne 8 kg z tych 12 metrów. I tam znowu następna ryba. Raczej bardziej 12 niż 6. Chociaż jest branie na 6. I bądź tu mądry. To aż tak, że wygięło kija. Jest tu lustrzeń. Branie za braniem teraz. Jedna ryba i kolejna. I kolejna taka w miarę. I tam się znowu coś dzieje. Wywałem lustrzenie z wody. Jeden za drugim. No okej, wracam, jak coś się będzie działo. Oczywiście po tej rybie. Najlepiej tak by się w ogóle nie uspokoiły, brały jedna za drugą. Ale to tak chyba nigdy nie jest, nie? Bywa, jak się spot dobrze odpali. Teraz jakie jest tempo? 26 ryb, 20 minut w siatce. O, bardzo fajne tempo. No, kolejny luszczyn. Kolejna jakaś ryba na tych 6. Ja tam nie przestawiłem tego klipsu. Tu jest 9. Lepsze biorą ryby z tych 12. I tu jak będzie kolejna taka 3 kg, 4, no to nie ma sensu trzymać na tych 6, tylko faktycznie lepiej zmienić na 12. O. Nie wiadomo co to będzie, nie? Na jakieś takie 13 kg też pewnie, ale znowu tylko pospolite, na jak kolejne 13. No, na pewno lepsze ryby wychodzą mi niż 10. Na pewno lepsze ryby wychodzą niż ostatnio tam na tym 9,5. Tam się cieszyłem z 300, tu będzie myślę więcej, jak się ryby nie zatrzymają. Dobra, kolejna ciekawa ryba. Myślę, że to już chyba jest ten czas, żeby musiałbym w ogóle zanęcić. Przydałoby się też marker postawić, jakbym chciał próbować łowić tutaj sobie na spławik, to fajnie byłoby przycelować dokładnie w to miejsce mniej więcej, nie? Jak teraz aktualnie łowię. Może trochę przed. To może być ten czas. Dobra. To najpierw ja sobie marker rozstawię sobie wędkę, jeszcze spodem zarzucił. A może to północy dopiero. Dobra.
Z tych 12 bardzo fajne ryby wychodzą, jak widzicie. No i kolejny pospolity, tylko dobre. To teraz tak. Za karę, że tu jest najmniejsza ryba. Nie wiem komu ta kara. Ale dobrze. Za karę, że jest najmniejsza ryba, to my tu sobie zmieniamy. Dobra, to możemy tak. Klasyczny wosk. Szkoda, że tego pop-up teraz aktualnie już nie ma, nie? Tu jakiś przypon. Chyba ten plecionkowy 20,5, po te wędki są 21,8 wytrzymałem. I tu chyba na sam początek dam pelet małżowy, ten małże pieprz. A jakby był jakiś problem, to zacznę coś kombinować. Ale póki co to tak będę łowił. Dobra. Jeszcze tak, najpierw ryba. Ja sobie marker rozstawiłem, ale wiecie co? Czego ja nie sprawdziłem? Nie sprawdziłem, jaka tam jest głębokość. A marker się do tego przydaje. W ogóle widzieliście, gdzie to spadło? Niby to jest ten sam klips ustawiony. 2,1 metra tam jest stamtąd. 2,1 głębokości. Niby jest ten sam klips, z tego samego miejsca rzucałem. Na otwartym się tu cofałem. Ale to widzicie, gdzie to opadło. Ja też mam wrażenie, nie wiem, czy mnie zrozumiecie, że jak się rzuca tą wędkę na wprost, to jest 12, ale woda ma jakąś tam swoją głębokość przy 2 metrach głębokości. I jeżeli to opada nie w tym miejscu, tylko w tą stronę się zbliża, nie wiem, po skosie. To jest pytanie, czy się to zamyka na otwartym kabłonku, opada na otwartym kabłonku, czy to się, czy opada na zamkniętym, to może jest też różnica. Nie wiem. Ja mam wrażenie zawsze, że to jest troszkę inaczej. Nie? Widzicie, jak to leci jakby po skosie. Nie tak bezpośrednio. W tym samym miejscu opad następuje. Dobra, to ja sobie ustawiam te takie jakieś, nie wiem, 1,80 m może głębokości. Troszkę będę łowił przed tym markerem. Tam jest 2,1, ja mam 1,8 i zobaczymy, czy będą jakieś tutaj brały rybki na spowiczku. Kolejny jakiś lustrzeń, już myślałem, że przynajmniej lampasowy będzie. Nie, to jest znowu lustrzeń. Na spowiczku na razie żadnego brania. Myślę, że to, no zobaczymy, może to kwestia godziny jest. Tu już jest właśnie tak gdzieś koło północy, to ja sobie jeszcze wrzucę tutaj znowu porcję, tym razem faktycznie dam te 12, w które to miejscu spadnie. Widzicie, za markerem spadło. A te wędki jak rzucam, to tak nie bardzo. Może też kwestia wędki, długości wędki. Bo są różnice dosyć spore. Zobaczcie, 3,9 ma. 3,9 ma ten kij. Ten kij, na którym teraz siedzi wędka, 3 metry. Metr różnicy. Tak jest, to są akcje. Przykładowo, jak ja ustawię teraz na 13 klips, tu miałem w ogóle 11. Patrzcie, gdzie to poleci. Widzicie? Spadł za markerem. Dokładnie tak, jak tą zanętę rzucałem przed chwilą. A ten tutaj marker ma 3,6. Też jest tak, to jest ponad pół metra różnicy, nie? Mówię zawsze kwestia, w którym miejscu takie rozstawicie, jak się ustawicie względem brzegu, jak będziecie to rzucać. A później są różnice właśnie wielkości ryby. Minimalne, bo minimalne, ale to zamiast 3 kg będą wchodziły na przykład z tych mniejszych 4-5, a nie 2-3. Wystarczy trochę nie trafić. No w końcu coś się tu dzieje na spławik. Bylem teraz to zaciął. A z tym już nie bywa. Są różne metody, ale można z kontrolem jakoś, chociaż z kontrolem na bacie? Na maczówce tak się da. Tu można lekko podcinać, jak ja to próbuję nieraz robić. Można w ten sposób i zobaczcie, się udało. Nieraz można w prawo, lewo trochę kontrolować. I nieraz się udaje przyciąć rybę. Jest zatorski 4,5 kg na bacik. 1,8 metra. Zobaczymy, czy ja nie będę musiał modyfikować głębokości. Zmieniłem na pewno przynętę na krab małże tonące.
oczywiście. Może te rozpuszczalne bym założył, ale no, długi czas ten pelet leżał i się nic nie działo, więc zmieniłem. Jest jakieś kolejne branie tu nas powiku i się w ogóle zacięło samo. No to najbardziej komfortowa sytuacja, że nic nie musimy robić. Ryba się sama zacina. No, mały karpiszon, ale przynajmniej wymiarowy i kolejna ryba na spowiczku. Tu jeszcze coś tu jeszcze jest. O. Kolejny pewnie pospól, co? Szkoda, że żadnych duszków nie ma. No i tych zatorskich mogłoby być więcej. Byłoby zatorskich, to przynajmniej więcej by ta siatka była warta. No, kolejna ryba siedzi sama. Już chyba nie zdążyłem, nie załapało się to, w jaki sposób było branie. Po prostu w prawo sobie zaczęła prawie że płynąć od razu ryba z tym spławikiem. No, teraz jest 7, to już jest fajnie. Na środku chwilę temu miałem kolejną malutką rybę. W ogóle jakaś taka seria małych rybek była. Tu niecałe 3. 1, 3, 1. Jest 7 rano, no powinny jakieś ryby brać. Tak się zastanawiam, o której godzinie ja ostatnio zanęciłem. Czy to było północy? Czy to było ostatnie nęcenie teraz? Bardzo dobre pytanie. Ale jestem już na spocie 48 minut. Rybek w siatce jest prawie 60. Na pewno się skończy powyżej tych 60, więc jak przynęcę, to i tak dołowię do tych 60 na pewno. A to już jest całkiem fajne tempo. Dobre. To mogę zaryzykować, wrzucić znowu porcję 11. Na 11 metrów 7 porcji. O tak. Dobra, czekamy na coś. Jakieś fajne branie. Fajnie, że ten spławik tam działa. Że jak będzie kolejne branie, to ja sobie zmienię przynętę teraz tym razem tą kulkę rozpuszczalną, troszkę większą. Jest jakieś branie tu na spławiku. Przerzuciłem ten zestaw i ustawiłem nie tak jak miałem 1,8 głębokość, tylko ustawiłem 2 metry. Ten spławik widać, że już tak jest jakby na dnie troszkę. To jest kolejny zatorski. Mówię, dobra, jak zmieniam trochę głębokość płowienia, to nie będę zmieniał przynęty. Ale teraz jak dostałem rybę, no to ją zmienię sobie tutaj na te małże rozpuszczalne. I tu zobaczcie, no 198, dajmy równo 200. I tak gdzieś około okolicach tego markera, może troszkę przed. Ten spławik teraz troszkę wystaje. On już chyba dotyka dna. Kolejne branie. Dobra, udało się też zaciąć. No i dzisiaj mam jakiegoś farta przy tym zacinaniu tych ryb. Chociaż czy jakiś czas temu nie było aktualizacji zacinania ryb i akcji właśnie na spławiku? Wiecie, że od tej pory chyba nie łowiłem karpi? Coś tak się teraz zastanawiam. Tak mogło być. Łowiłem na spławiki różne jakieś tam leszcze, próbowałem inne rybki mniejsze, ale chyba na karpiach nie byłem jeszcze. Okej, godzina już za mną, czas to sprzedać. Fajnie, tu jest karp za 25 tym razem. Tutaj nie wydaje mi się, to mam 2 tylko, tu mam 1 złotego. No i tych rybek już nie mam. Dobra, a tam 65 ryb. Ostatnio ryb też było dużo, ale nie było kasy dużo. Tym razem no, spodziewam się chyba troszkę więcej. Chociaż mnie tam trochę ratował ten duszek, ale tu mam tym razem też brzany. Coś tu siedzi, 388, dobra, to ponad 400 w godzinę. No już trochę lepiej jak ostatnio. No dobra, całkiem ładny zarobek. Jakby na początku też łowił na tych 12, nie 6. Na pewno łowiłbym na 3 wędki gruntowe, bo no, tym spławikiem dużo tych brań nie było, nie? A tak z 20 minut przynajmniej stałem. Tak mi się też wydaje. Okej, dobra, to ja kończę. Dzięki za dziś. Pamiętajcie, łapa w górę i na razie.